To, co stoi za mną, to Ford Puma ST, czyli przedstawiciel hot crossoverów. No właśnie, czy Ford był w stanie zrobić tak ciekawego STK jak kiedyś za dawnych lat? No właśnie, sprawdzamy, co dzisiaj mają do zaoferowania mniejsze hot hatche. Czy jest w stanie zadowolić dzisiejszych fanów nadal tej świetnej linii ST? No właśnie, dzisiaj sprawdzamy Forda Puma ST. Czy nadal Ford Performance jeszcze ma coś do powiedzenia? No i co, moi drodzy, zaciekawieni ST-kiem? No właśnie, a to dzięki waszym subskrypcjom my możemy testować także i właśnie markę, jaką jest właśnie Ford. Więc co, dzięki serdecznie, że dołączyliście do subskrybentów kanału Motookiem, a te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, zapraszam właśnie do subskrypcji i kliknięcia tego czerwonego przycisku, bo dzięki wam my się rozwijamy oraz cały kanał także jest w stanie się rozwijać jeszcze szybciej i jeszcze prężniej, więc co? My już przechodzimy sobie do opowiadania wam, co tu drzemie właśnie w ST-ku. Czym jest Puma? Puma dobrze już tak naprawdę się zagościła także na naszym polskim rynku. Od 2019 roku faktycznie występuje jako mały crossover. Co prawda ci starsi użytkownicy mogą kojarzyć Pumę na przykład z 1997 roku, gdzie była oferowana w takim małym, modnym, stylowym także w nadwoziu w wersji coupé, ale jak to Ford postanawia często wykorzystywać swoje stare nazwy po to, żeby nowe modele lepiej się promowały i na przykład zrobił to w przypadku Mustanga Mach-E oraz także na przykład teraz w przypadku Capri czy Explorera. A Ford Puma od 2020 roku posiada bardzo fajne dwie literki dodatkowe, czyli właśnie ST. I dokończa także ciekawą gamę modelową Ford Performance i ją uzupełnia oprócz dostępnego kiedyś Forda Fiesty ST oraz także Focusa ST, których teraz zbytnio nie ma i tak oto pozostaje nam teraz tylko i wyłącznie do wyboru właśnie usportowiona ST Puma właśnie od Ford Performance. Czym się wyróżnia, czym się charakteryzuje, chodźcie opowiemy. Ale coś wyjątkowego w tym samochodzie także jest. Zobaczcie, jak on bardzo fajnie wygląda i to wygląda tak praktycznie od 2019 roku, od właśnie debiutu tej nowej Pumy. Jeśli chodzi o ten samochód, przeszedł także ostatnią kurację odmładzającą, tylko typowo w stylu Forda, czyli praktycznie ciężko jest tutaj zauważyć jakiekolwiek większe zmiany. Zmiany jednak są ukryte. Warto na pewno zwrócić uwagę także na kolorystykę. Puma ma swoje charakterystyczne kolory. Jest to 6 kolorów, z czego właśnie 2 kolory są także specjalne. Aktualnie niestety nie możecie dostać w tym świetnym zielonym kolorze także Pumy ST, który był charakterystyczny właśnie dla Fiesty, czy także i dla Pumy oraz dawnego właśnie Focusa. Ten charakterystyczny zielony niestety odszedł także w niepamięć. Aktualnie możecie dostać na przykład ten Fantastic Red, który jest świetnym, niesamowitym wręcz kolorem, bardzo głęboką czerwienią, która jest naprawdę przyjemna dla oka i charakterystycznie wyróżnia także ten samochód. I co ważne, warto zwrócić uwagę, że jakość tego lakieru jak na Forda, że także jest naprawdę na świetnym poziomie. Dodatkowo jeszcze kolor Desert Blue, który także może bardziej charakterystycznie wyróżniać właśnie waszą Pumę. Ale ja szczerze powiedziawszy trochę żałuję, że niestety zielonej żaby już się niestety nie da dostać. Jeśli chodzi o wersję poliftową, nie zmieniło się zbytnio za dużo, jeśli chodzi o przednią część, ale zmieniły się także reflektory. Reflektory, które teraz są oczywiście w pełni LEDowe, to już było standardem wcześniej, ale teraz w tym momencie są także i matrycowymi światłami. I to jest jeden z wyróżników także Pumy, jeśli chodzi o ten segment, bo nieczęsto występują światła matrycowe, jeśli chodzi o segment B+ crossoverów. Jest teraz pociągnięta taka łezka oraz przeciągnięte są takie 3 pazury w środku, które oczywiście zamieniają się także w kierunkowskaz. Zmian praktycznie większych zbytnio nie ma, ale na pewno warto zwrócić uwagę właśnie na to, że te reflektory o wiele lepiej świecą w nocy. Działanie systemu matrycowego na pewno warto tutaj mocno pochwalić, bo system działa wręcz perfekcyjnie i jak na taki segment
segment w takiej cenie, na pewno jest to bardzo duży wyróżnik, jeśli chodzi właśnie o Pumę. Ale jeśli chodzi o Pumę, mamy także delikatne zmiany także z przodu. Oczywiście jest to wersja ESTA, która jest bardziej napompowana i jest także szersza oraz ma także delikatnie inne zderzaki, bardziej agresywne. No właśnie, i zderzak także został przemodelowany. Zmieniono także lokalizację znaczka Forda, został przeniesiony on teraz na tą charakterystyczną atrapę chłodnicy, która ma te plastry miodu oraz ten świetny znaczek w formie ST, który Wam już podpowiada, że to nie jest zwykła Puma. Dodatkowym elementem, który został dołożony do STK, to jest także właśnie ta dolna warga, która jest o wiele charakterystyczniej narysowana oraz ma dokładkę Ford Performance. Co prawda z taniego, twardego plastiku, nie z jakiegoś karbonu, ale już naprawdę wygląda to dosyć zadziorniej niż w standardowej Pumie. A tak to zbytnio większych zmian nie ma, bo po prostu Ford Puma był dosyć dobrze narysowany już w 2019 roku, więc tutaj nie zmieniło się za dużo. Ale koła w STK-u także są bardzo ważnym elementem, nie tylko stylistycznym, bo także oczywiście poprawiającym performance. W końcu macie Forda ST. I faktycznie, jeśli chodzi o STK, dostajecie 18 lub 19-calowe koła do wyboru. Te, które my mamy, to są te 19-calowe koła, które są lżejsze, bardziej przeznaczone do motorsportu i mają ten charakterystyczny wzór polakierowany oczywiście w pełni na czarny, matowy kolor i trochę, szczerze powiedziawszy, przypomina te pierwsze STK-i. Jest tu jakieś delikatne nawiązanie, chociaż jest to troszeczkę nowocześniejsza oczywiście forma i nie są to łatwe felgi do utrzymania w czystości. Wyglądają i prezentują się wręcz fenomenalnie. Do tego delikatne akcenty w formie tego czerwonego logo ST, czy także i wygrawerowanie na właśnie felce też tego logo. W środku, jeśli chodzi o to, co mamy też troszeczkę więcej performance'u, bo mamy także o wiele większą tarczę. 325 mm tarczy, do tego zacisk polakierowany na czerwono, to jest oczywiście już standard, jeśli chodzi o właśnie STK, ale dzięki temu, że mamy o wiele lepsze hamulce, ten samochód także się o wiele lepiej zatrzymuje. Ale warto także oczywiście powiedzieć o tym, że nie tylko hamulce na to wpływają, ale także i opona. Opona, która tutaj jest, to jest naprawdę jeden z fajniejszych elementów i jest to Continental Contact Sport 7, czyli najnowsza opona od Continentala, która jest naprawdę fenomenalna. Czy to jesiennych, czy początkiem wiosny, naprawdę ona świetnie, niesamowicie klei. Ze względu na to, że mamy duży moment obrotowy, to warto na pewno mieć tutaj te opony na pokładzie, a Puma właśnie z nimi wyjeżdża. O wiele lepsze niż w przypadku Michelinów Pilot Sportów 4S, bo mają także gripa oczywiście przy niższych temperaturach i to mi się niesamowicie podoba. To, co mi się nie podoba, to jest niestety troszeczkę zawieszenie. Puma ST oczywiście jest obniżone, ale niestety ma także bardzo mocno utwardzone zawieszenie, co oczywiście niesamowicie mocno wpływa na reakcję kierownicy, ale połączenie tego z oponą o rozmiarze 225 i profilu 40, niestety musicie brać pod uwagę to, że niestety jazda po dosyć mocno dziurawych drogach będzie dosyć mocno Wam doskwierać także w środku, ale no w końcu macie STK, więc wybieracie raczej performance niż wygodę. A tył to już oczywiście bardziej skromne 275 mm tarczy oraz pojedynczy zacisk, także polakierowany na czerwono. Widać, jest tutaj dosyć sporo motorsportu. Ale na pewno nie macie co się bać tego zmniejszonego prześwitu. 15,2 cm prześwitu to nadal jest sporej wielkości prześwit, dzięki któremu możecie wskakiwać Waszym sportową wersją Pumy, oczywiście na krawężniki w mieście. Co prawda standardowa wersja posiada już 16,6 cm, co jest bardziej standardowym wynikiem, ale nie zmienia to faktu, że tutaj wybieracie bardziej performance niż użyteczność. No właśnie, ale jeśli chodzi o użyteczność tego samochodu, także warto zwrócić uwagę na to, że jest to kompaktowy crossover, dzięki któremu możecie wciskać się w mniejsze luki także w mieście, dzięki temu, że jest mały. No właśnie, 4,2 metra długości, oczywiście STK jest delikatnie dłuższy o kilka milimetrów, ale to są drobne różnice. Do tego także jest delikatnie niższy, no bo właśnie ma być bardziej sportowy i jest on z działu Ford Performance. Warto oczywiście także zwrócić uwagę na sporej wielkości rozstaw osi. 2,5 metra ponad rozstawu kół daje Wam oczywiście możliwość wygospodarowania większej ilości przestrzeni także z tyłu, po to, żeby Wasz Ford Puma ST nie był tylko oczywiście zabawką, ale także i praktycznym, codziennym elementem, dzięki któremu możecie przewieźć Wasze dzieciaki szybciej dosłownie do przedszkola. A tył dzięki większemu rozstawowi osi także ma naprawdę sporo do oferowania, jeśli chodzi o przestrzeń. Segment B+ najczęściej oferuje dosyć mizerną przestrzeń, jeśli chodzi o tylny rząd oraz także dosyć niewielką ilość przestrzeni także na nogi, a tutaj okazuje się, że oprócz naprawdę świetnego wykończenia w formie Pumy ST mamy bardzo fajną alkantarę oraz także połączenie z dosyć dobrej jakości także skórą, ale mamy także, zobaczcie, ile przestrzeni także na nogi oraz także ile przestrzeni także nad głową, chociaż zwróćcie uwagę, że na przykład dosyć dobrze jestem usadowiony, jeśli chodzi o dół. Co prawda siedzisko jest dosyć mocno krótkie, ale przestrzeni do fotela w formie ustawionego pode mnie, czyli pod 1,80 m wzrostu, jeszcze naprawdę jest sporo.
Co prawda nad głową niestety dosyć sporo miejsca zabiera nam opcjonalne okno panoramiczne za jakieś 4,5 tysiąca złotych. Dajemy kawałek szybki oraz możliwość zasłonięcia sobie tego za pomocą manualnej roletki oraz także oświetlenie, które jest tutaj wkomponowane, ale wyższe osoby mogą mieć już niestety problem, bo sporo niestety zabiera także z przestrzeni. Przykład miejsce na odłożenie butelki, bardzo mocno plastikowe drzwi. Na środku mamy także standardowe 12V złącze, 2 porty USB oraz także dosyć niewielkich rozmiarów, ale powiedzmy taki mikrotunel. Tak to w większości nie będzie tu większego problemu. Macie także 2 izofixy dla waszych dzieciaków i także sporo dosyć miejsca nawet do przewiezienia dorosłych osób, więc szczerze powiedziawszy, jak na segment B+, uważam, że tutaj miejsca jest aż nadto. Ale stylistycznie oczywiście S-Tech delikatnie zmienia drobne detale, które naprawdę bardzo fajnie uatrakcyjniają także całe to nadwozie. Zobaczcie także na dolną część, jeśli chodzi właśnie o poszerzone progi z delikatnym elementem piano black. Mamy także poszerzenia, jeśli chodzi o nadkole, które także usportawiają całą tą także bryłę. Wszystkie czarne dodatki oraz okno panoramiczne, które bardzo ładnie wyciemnia, praktycznie wyczernia cały dach oraz daje Wam możliwość skorzystania jeszcze z takiej pięknej na przykład jesiennej pogody oraz także wygląda naprawdę mocno zadziornie. A tak to Puma praktycznie nie zmieniła się od 2019 roku stylistycznie, nadal jest to bardzo ładnie, zgrabnie narysowany crossover. Ale jak to w przypadku Forda, warto także zwrócić uwagę także na bak, który jest dosyć niewielkiej pojemności, bo to raptem 42 litry, które dosyć szybko niestety się kończą, w szczególności kiedy chcecie używać w końcu tego performance'u. No właśnie, ale jest także jedna zaleta oraz i jedna wada tego rozwiązania, jakie Ford stosuje, czyli systemu Easy Fuel. Macie tutaj możliwość tankowania bez jakiegokolwiek odkręcania korka, lecz niestety, kiedy macie taki system, klapka, która jest tutaj zamontowana, nie blokuje się w żadnej formie po zamknięciu oczywiście zamka centralnego, więc trzeba zwrócić uwagę na to, czy na pewno, że przez tą dziurę nikt jakkolwiek nie dosypie Wam żadnych możliwych innych substancji, oprócz oczywiście paliwa. Ford także wspomina o tym, że tam są sitka, ale warto oczywiście pamiętać o tym, że ta klapka niestety nie zamyka się wraz z zamknięciem zamków. Z tyłu chyba najmniej zostało wykonane jakichkolwiek zmian, jeśli chodzi o facelifting, bo zmieniono tutaj tylko i wyłącznie dosłownie lampy, które dostały nowy wzór, są bardziej takie powiedzmy przezroczyste oraz są oczywiście w pełni LEDowe. Mają bardzo ładny wzór oraz faktycznie potrafią naprawdę konkretnie także świecić w nocy, na przykład przy cofaniu. I to za to ogromny plus. Jeśli chodzi o STK, spoiler, został on o wiele bardziej wydłużony oraz bardziej zadarty do góry. Pojawiło się także bardzo mocne przyciemnienie tylnych oczywiście szyb, a także i wszystkie możliwe napisy są także wyciemnione. Bardzo ładne oraz w nowej wersji oczywiście logo Forda oraz rozstrzelony napis Puma. No i to co najważniejsze, czyli ten dopisek ST, który mówi o wszystkim, że tutaj nie jest to zwykła Puma, tylko jest to faktycznie już performance. No i oczywiście także dolna część zderzaka, bardziej agresywna, z delikatnie inną dokładką, ale to co najważniejsze to nie są oczywiście elementy plastikowe czy stylistyczne. Najważniejsze jest to, że Ford ST ma jako jeden z nielicznych prawdziwy układ wydechowy i to jest aktywny układ wydechowy, który ma niesamowitą barwę brzmienia i który potrafi naprawdę mocno strzelać z wydechu oraz także ryczeć naprawdę przyjemną nutą. I to mi się podoba, że Ford nadal postanowił, że te samochody, mimo że mają 3-cylindrowy silnik, będą świetnie brzmieć. Więc zapraszam Was także do odsłuchania tego, jak ta mała Puma potrafi niesamowicie brzmieć. Układ wydechowy jest niesamowicie naprawdę zestrojony. W środku oczywiście także jest zastosowana aktywna klapa, która oczywiście zamyka bądź otwiera także wydech, dzięki czemu w trybie sportowym jest bardziej agresywnie oraz bardziej głośno, a kiedy jedziecie sobie trasą, w trybie normalnym po prostu jest zamykany wydech, dzięki czemu faktycznie jest także ciszej w środku, ale za to naprawdę warto pochwalić Forda, że on był w stanie tutaj zastosować taki układ wydechowy i że nadal Puma ST świetnie brzmi, a to dzisiaj już jest naprawdę coś wręcz nietuzinkowego. Ale w końcu jest to S-Tech, więc musimy mieć coś ciekawego także pod maską. No właśnie.
A pod maską, jeśli chodzi o Pumę, dostaniecie teraz tylko i wyłącznie silnik 1-litrowy i to jest niestety troszeczkę bolączka i każdy, kto się interesował Fiestą ST czy Pumą ST, wie o tym doskonale, że właśnie wersje po faceliftingowe mają niestety obcięte pół litra pojemności z silnika. Standardowe wersje 125 koni, 155 koni w wersji ST Line oraz także 170 koni z litrowego silnika w wersji ST. I tak, możecie być troszeczkę niestety zażenowani tym, że to nie jest 200 koni, że to nie ma dużo mocy i jak to może być tak, że Ford oferuje pod literką ST tak biedne silnikowo auto. Okazuje się, że wszyscy, co przejechali się tym samochodem, nagle byli pod wielkim zdumieniem, że 170 koni potrafi naprawdę bardzo szybko jeździć. Dlaczego? Dlatego, że jest to 1-litrowy silnik 3-cylindrowy. I teraz będziecie się śmiać, jak to 3-cylindrowy silnik w Pumie ST? Przecież to jest jakiś śmiech na sali. No właśnie nie, mogę Wam przypomnieć na przykład Yarisa GR, który ma także silnik 3-cylindrowy i dokładnie wiecie, co potrafi zdziałać na przykład na torze. W przypadku właśnie EcoBoost 1.0 170 koni właśnie od Ford Performance, także tego momentu obrotowego jest naprawdę sporo. 258 Nm momentu obrotowego, co prawda, faktycznie Puma ST jest delikatnie wolniejsza od swojej ST sprzed faceliftingu, ale nadal i tak robi 7,4 sekundy do pierwszej setki, co także żeśmy dla Was sprawdzili. Ale go zmoliło. Niełatwa jest oczywiście procedura startu z tego samochodu, ale da się oczywiście także dobrnąć do sensownych wyników, jeśli chodzi o przyspieszenie. Robi to także oczywiście automatyczna skrzynia biegów oraz cały ten silnik. Silnik Ford Performance to oczywiście jest także silnik bardziej przygotowany do ostrzejszego tyrania niż zwykły 1-litrowy silnik. Te pół litra pojemności nie zmienia zbytnio za dużo względem tej, powiedzmy, wcześniejszej Pumy ST, bo nadal jest bardzo wysoki ten moment obrotowy, nadal oddawanie tej mocy jest bardzo przyjemne i okazuje się, że ten samochód nadrabia swoim zawieszeniem czy hamulcami, a nie tylko oczywiście silnikiem. To prawda, przyjemność brzmienia tego silnika jest na bardzo fajnym poziomie. No właśnie, słychać tutaj dolot, słychać tutaj wydech, słychać tutaj silnik. Szczerze powiedziawszy, naprawdę to wszystko pasuje. I ten silnik naprawdę nie czuć, że jest 3-cylindrową jednostką, tylko w niektórych oczywiście minimalnych momentach. Tutaj, jeśli chodzi o słowo Ford Performance, uważam, że nadal Puma ST z litrowym silnikiem jest bardzo fajnym wyborem. Ale nie myślcie sobie, że Puma ST jest niepraktycznym samochodem. W końcu jest to crossover z dosyć dużej pojemności bagażnikiem, włącznie także z elektrycznie otwieraną klapą, która nie występuje dosyć często w segmencie B+. No właśnie, kiedy otwieramy ten bagażnik, okazuje nam się naprawdę spora pojemność bagażnika, ze względu na to, że zobaczcie, jak tu jest patentowo zrobione także właśnie tutaj ta górna część, jeśli chodzi o zasłonkę. Pojemność bagażnika 456 litrów podaje Ford. Co prawda, tak jak teraz widzicie, macie dostępne 356 litrów, ze względu na to, że podłoga jest podwójną podłogą, pod którą naprawdę można sporo także zmieścić. I tak jak widać, naprawdę tej pojemności tutaj nie brakuje, chociaż myślę, że trzeba Wam pokazać także drugą wersję. Tak jak widać, patent Forda w formie podwójnej podłogi to jest naprawdę bardzo wygodna forma, ze względu na to, że macie tutaj ukryte jeszcze dodatkowe 100 litrów, kiedy sobie oczywiście
kiedy zjedziecie tą podłogą delikatnie w dół. Wtedy macie oczywiście o wiele większy próg załadunkowy, ale także tej przestrzeń się zwiększa i faktycznie wtedy macie te 456 litrów pojemności. Ważne są tutaj także zastosowane delikatne patenty, dzięki którym o wiele łatwiej także manewruje się tą całą podłogą lub także można skorzystać z Megaboxa. Czym jest Megabox? Megabox to jest dodatkowy pojemnik tutaj wykorzystujący właśnie tą wnękę na koło, która była fabrycznie, ze względu na to, że Pumy nie jesteście w stanie zamówić z kołem dojazdowym, tylko zawsze występuje dosłownie z takim oto zestawem w formie oczywiście koła w sprayu. Megabox to jest około 80-litrowy także kuferek, który możecie wypełnić sobie brudnymi rzeczami, na przykład kaloszami, czy jakimś innym formą brudnych rzeczy. Możecie tutaj to wsadzić, a następnie po podniesieniu tej gumowej podłogi, następnie macie także możliwość spłukania tego wodą, bo na samym dnie występuje także korek, który możecie dosłownie łatwo odkręcić i po prostu wylać wodę z jego środka. Bardzo fajny element na brudne elementy, takie właśnie jak kalosze, czy na przykład rzeczy jakiekolwiek bardziej brudne, to jest bardzo fajny patent i to, że możecie dosłownie wlać tam wodę, można zadbać o wiele bardziej o czystość także tego bagażnika. Po lewej stronie mamy także światełko LEDowe oraz także haczyk po prawej, jak i po lewej stronie. Pojawiło się także złącze 12V, no i także mamy możliwość także położenia sobie tych oparć foteli. Uzyskujecie także o wiele większą przestrzeń i to z płaską, równą podłogą ze względu na to, że podłoga się podnosi. Macie wtedy 1216 litrów pojemności bagażnika, co daje Wam możliwość przewiezienia niejednej szafki z Ikei. I tak oto wygodnie zamykając sobie elektryczną klapę, razem z pikaniem oczywiście znanym z Forda, przechodzimy sobie do wnętrza tej Pumy. A do Pumy ST nie wsiada się łatwo, w szczególności przez te bardzo mocno kubełkowe fotele. I faktycznie, fotele, które są tutaj zastosowane, są to fotele Ford Performance, a tak naprawdę są to fotele Recaro tej firmy, nieistniejącej już niestety, ale to są te świetne produkty, jeśli chodzi o Recaro i to jest najwyższa wersja właśnie, jeśli chodzi o te kubełkowe sportowe fotele. Zobaczcie na to, po pierwsze, jak one są mocno wyprofilowane. Oprócz tego, że świetnie wyglądają, bo mają połączenie skóry razem także z alkantarą na środku oraz także przeszyciem w formie takiego paska w szarym kolorze oraz ten piękny napis wyszyty na górze Ford Performance. To wszystko jest dokończone także przez czerwoną nitkę, która oczywiście tutaj z różnych stron także tego fotela go podkreśla. To są te takie charakterystyczne, dosłownie starsze kubełkowe fotele, które są wręcz ordynarne i to widać po tym samochodzie, że one są ordynarne. Zobaczcie także na bardzo mocno dolną część zaakcentowaną po pierwsze przez boczki, które niestety dosyć mocno są upierdliwe ze względu na to, że kiedy wsiadacie i wysiadacie, dosyć mocno obcierają Was o spodnie i najczęściej albo macie tam przetarcie, albo macie delikatne przetarcie dosłownie powiedzmy na skórze. Co prawda, ze względu na to, że są to fotele AGR, czyli ze certyfikatem tej niemieckiej instytucji, która sprawdza fotele pod względem oczywiście komfortu na dłuższych trasach oraz także zdrowia Waszego kręgosłupa, jest możliwość podniesienia lub opuszczenia przedniej części fotela, dzięki czemu faktycznie możecie się zapaść w tym fotelu i być idealnie podparci, jeśli chodzi o nogi oraz idealnie podparci, jeśli chodzi o górną część oczywiście Waszego także ciała. Nie ma możliwości, żebyście latali w tych fotelach po zakrętach, bo po prostu idealnie trzymają. Mają bardzo charakterystycznie także narysowane te części właśnie w formie tej górnych podparć bocznych oraz także zobaczcie, jak mocno są także wyprofilowane, jeśli chodzi tutaj o łopatki, czy także i lędźwie. Pozycja w tych fotelach jest wręcz idealna i co najważniejsze, są to bardzo sportowe fotele, które oczywiście będą dawać Wam frajdę i przyjemność trzymania bocznego na trackdayach, ale nie zamęczą Was także w trasie, bo jeśli chodzi o trasę, fotele sportowe czasem są nawet bardziej wygodne niż te fotele komfortowe i w tym przypadku przejechanie całej Polski nie było problemem i po prostu te fotele to jest najwyższy możliwy majstersztyk, a wyglądają po prostu świetnie i po tym można od razu rozpoznać Pumę ST. Ale wysiadanie z nich to jest dosłownie makabra i podniesienie także kierownicy czasem pomaga, bo naprawdę ciężko jest czasem wyjść z tego samochodu. Ale czego się nie robi po to, żeby mieć właśnie Pumę ST. No właśnie, czas także na wnętrze, a wnętrze jeśli chodzi o Pumę ST już tej wersji poliftowej, to zostało bardzo mocno zmienione względem tego, co było wcześniej dostępne w Pumie. No właśnie, przeszło modernizację i jest teraz także bardziej spójna z nowymi produktami Forda, takimi jak Capri, Explorer, czy także jeszcze na przykład nowy Ford Kuga. I to widać, ale zacznijmy sobie od tego, że w desteku czuć, że macie troszeczkę innego rodzaju materiały i jest tutaj bardziej oczywiście hardkorowo, jeśli chodzi o sport. To prawda, niestety musicie zwrócić uwagę na to, że tutaj materiały
są totalnie niestety twarde, ale nie oczekujmy także nie wiadomo czego od segmentu B+, bo po prostu w tym segmencie niezbytnio się patrzy jeszcze aż tak mocno na jakość materiałów, bo tutaj ma także grać cena. Właśnie pierwsze skrzypce. Także został tu zamontowany, zobaczcie, także głośnik Bang & Olufsen, którym zamontowany jest także kilka głośników. Działa troszeczkę to trochę jak taki soundbar u Was w domu, ale gra naprawdę bardzo fajnie w połączeniu razem także z tymi głośnikami tutaj na górze oraz tymi niskotonowymi tam na dole. Gra to naprawdę fenomenalnie i razem z delikatnym, oczywiście takim mięsistym, przyjemnym basem. Ale wracając do materiału, zobaczcie na to, że materiały plastikowe tak naprawdę są tylko i wyłącznie w miejscach, w których zbytnio nie dotykacie aż tak mocno rękoma. Zjeżdżając sobie delikatnie niżej pojawia się już naprawdę bardzo przyjemna skóra. Tutaj po lewej części mamy bardzo ładnie przeszytą skórę, także czerwoną nitką oczywiście zgodną ze stekiem. I co ważne, to miękka faktura tej skóry przeciąga się przez całą szerokość deski, włącznie także tutaj na prawą stronę, w której jest podkreślona właśnie tą czerwoną nicią oraz pięknym wyhaftowanym logiem ST, które szczerze powiedziawszy mogłyby być troszeczkę ładniej wykonane, ale oczywiście jest to taki drobiazg, który podkreśla to, że jest to wersja właśnie ST. To mi się podoba, że jakby w tych miejscach, w których dotykacie, to naprawdę są przyjemne materiały. Niestety, kiedy schodzimy sobie tutaj niżej, to wszystko jest po prostu trochę plastik fantastic, ale to nie o to chodzi w tym samochodzie. Co jest dla kierowcy? Dla kierowcy oczywiście jest charakterystyczna już kierownica od Forda, delikatnie spłaszczona u dołu, ale bardzo przyjemna także w dotyku. Wykonana naprawdę ze świetnych materiałów, z pikowaną skórą tutaj oraz także z bardzo przyjemną, gładką, matową skórą na górze czy na dole, ale co ważne, ta kierownica czuć, że jest właśnie przystosowana właśnie do takich sportowych oczywiście zachowań. Większe bicepsy, większa także średnica kierownicy oraz bardzo przyjemne także trzymanie w dłoni ze względu na to, że faktycznie jest ona delikatnie grubsza. Po lewej stronie kierownicy mamy także sterowanie systemami autonomicznymi, bo Puma jest wyposażona także w system oczywiście tempomatu aktywnego, mamy także sterowanie głośnością czy asystenta Forda oraz po prawej stronie mamy już bardziej tą część powiedzmy lekko zabawową. To także mamy oczywiście tryby Mode, którymi możemy zmieniać sobie oczywiście tryby jazdy oraz szybki przycisk pod tytułem od razu przejście w tryb Sport, gdzie otwiera nam się wydech. Oraz zmieniają nam się nastawy także całego samochodu. Dosłownie pod jednym przyciskiem, pod Waszym kciukiem macie od razu sportowe geny tego samochodu. Dodatkowo łopatki, które niestety są bardzo małe i troszeczkę mizernie ustawione. Niestety kolejnym elementem, który zauważyłem, to jest to, że tutaj nie ma nic. Nie ma żadnej dźwigienki związanej z wycieraczkami ze względu na to, że Ford postanowił pójść trochę w stronę Mercedesa i wszystko zintegrował także z jedną tutaj dźwigienką, którą mamy po lewej stronie. Sterujemy tutaj kierunkowskazami oraz sterujemy także oczywiście wycieraczkami. Przed oczami kierowcy pojawił się naprawdę sporej wielkości także wyświetlacz, to jest okolice 12 cali, które naprawdę jest bardzo wyraziste, widać, że także jest wysokiej oczywiście rozdzielczości. Mamy podstawowe informacje takie jak temperatura wody, mamy także zasięg na paliwie oraz taką bardzo prostą szatę graficzną, którą zbytnio nie możemy sobie jakkolwiek zbytnio personalizować. Co ważne, możemy sobie tutaj wyświetlać różnego rodzaju opcje. Zużycie na trasie, informacje o stanie samochodu, komputer pokładowy, audio, nawigację i tak dalej, ale to co najważniejsze w tym samochodzie to jest My View oraz oczywiście wskaźnik Performance. I mamy tutaj dosłownie temperaturę naszego oleju, mamy także ciśnienie do ładowania właśnie w turbosprężarce oraz co ważne mamy także ciśnienie oleju w barach. I tak jak Wam wspomniałem, za jednym przyciskiem szata graficzna się zmienia i momentalnie po lewej stronie widzicie także obrotomierz już w troszeczkę innej, bardziej ciekawej opcji, w której jest bardziej oczywiście żywy, oraz także na górze pojawił nam się Shift Light, dzięki któremu wiemy, w którym momencie dosłownie dochodzimy do odcinki po to, żeby zmienić bieg. Puma nie zmieni tego biegu za Was, tylko będzie czekała na Waszą reakcję. Przechodząc sobie do tego, co jest na środku deski rozdzielczej, to jest nowy system Forda, który został tu zastosowany. Nie był taki mniejszy ekran 8-calowy, teraz przywędrował tutaj 12-calowy konkretny wyświetlacz o dużej rozdzielczości i o naprawdę bardzo fajnej prędkości także działania. Jest to Ford Sync 4, w którym mamy umocowane naprawdę bardzo dużo różnych ciekawych technologii, łącznie z tym, że ten samochód jest podpięty cały czas do internetu. Brano nam na przykład panel klimatyzacji, który został zintegrowany tutaj z wyświetlaczem. Co ważne, jest cały czas wyświetlany i także mamy wszystkie funkcje dosłownie na wierzchu, takie jak właśnie podgrzewane trójstopniowo fotele, mamy także jednostrefową klimatyzację, podgrzewaną kierownicę, a także i podgrzewaną przednią szybę, w końcu siedzimy w Fordzie, no i także sterowanie całym systemem dosłownie klimatyzacji za pomocą
ekranu. Co ważne, najważniejszy przycisk na dole znajduje się właśnie od maksymalnego ciepłego nawiewu, od klimatyzacji, dzięki czemu trochę łatwiej jest do tego także dobrnąć. Cały system posiada sterowanie wszystkimi możliwymi funkcjami samochodu, takie właśnie jak drzwi bagażnika, które my możemy zamknąć sobie jednym przyciskiem. Mamy także asystentów kierowcy, których jest naprawdę bardzo dużo. Co ważne, także jest Android Auto i Apple CarPlay w wersji bezprzewodowej, dzięki czemu możecie mieć taki delikatny widok i na przykład tutaj dodatkowe kafelki związane z waszym telefonem, nawigacją czy właśnie radiem, lub możecie sobie dosłownie poszerzyć ten widok i mieć bardzo duży system Apple CarPlay bądź Android Auto. Działa to nadzwyczaj wszystko dobrze, widać, że Ford troszeczkę poszedł po rozum do głowy i przeprojektował Synca 3 tak, żeby działał jeszcze sprawniej. Mamy także fizyczne pokrętło do sterowania głośnością, za co ogromny plus. Mamy także system kamer 360 stopni, który jest wybitnie dobrej jakości i działa naprawdę świetnie i aktywuje się także przy cofaniu do tyłu, dzięki czemu faktycznie ten widok na cały ekran nam się poszerza i naprawdę widzimy także sporo. Że ładowarkę indukcyjną do waszego telefonu, miejsce na kluczyk lub jakieś drobne, dodatkowo port USB-C oraz zwykły port USB-A, tradycyjny ręczny, który służy do podcinania, 2 miejsca na kubeczki podświetlone ambientem, jakieś miejsce na wasze pierdoły oraz, co ważne, wysuwany podłokietnik, dzięki czemu możecie mieć dosłownie idealną pozycję za kierownicą, nawet na dłuższych trasach. To wnętrze naprawdę jest niesamowicie mocno przemyślane oraz, co ważne, jest takie nacechowane sportem. No dobra, ale jeśli wybraliście STK, to pamiętajcie o tym, że każdy dojazd do waszego domu, jeśli nie macie równego asfaltu, może zamienić się w koszmar dnia codziennego, bo jest tak twardo i tak sztywno, że na pewno to poczujecie, że wybraliście STK. No dobra, moi drodzy, trochę szary, ponury dzień, więc trzeba wsiąść za kierownicę i trochę nacieszyć się naszym STK-iem. Jak faktycznie jeździ Ford Puma ST? Czy jest to w ogóle jakkolwiek bardziej sportowy hot hatch niż taki, powiedzmy, udawaniec? No właśnie okazuje się, że kiedy wsiadacie do niego, od razu po dotknięciu pedału przyspieszenia i poruszeniu ręką na kierownicy wiecie, że to nie jest zwykła Puma. Dlaczego? Dlatego, że zawieszenie zostało kompletnie zmodernizowane. Jest horrendalnie sztywne, jest horrendalnie betonowe i przypomina mi tutaj najbardziej właśnie Hyundai'a i20 czy i30 czy pierwszego Focusa RS, w którym także były dosłownie tak sztywne nastawy zawieszenia. A w końcu jest to Ford Puma, w którym oczekujecie troszeczkę wyższego prześwitu, a jednak w ciągu miasta najczęściej zwracacie uwagę na studzienki, wyrwy lub jakiekolwiek innego rodzaju inne rzeczy. Dlatego, że po prostu czujecie je na własnym kręgosłupie, chociaż na szczęście te fotele robią bardzo dużo przyjemności, jeśli chodzi właśnie o jazdę w tym samochodzie. Układ kierowniczy oraz także układ zawieszenia to są oczywiście kompletnie inne rzeczy. Tu jest wszystko stworzone przez Ford Performance i to naprawdę czuć. Układ zawieszenia jest niesamowicie mocno precyzyjny i przez to także jest właśnie bardzo mocno twardo zastrojony. Co ważne, jeśli chodzi o sztywność i twardość tego samochodu, Ford powiedział, że nie będzie tutaj żadnej miękkiej gry i nie będą tutaj dostarczać zawieszenia o zmiennej, oczywiście, charakterystyce tłumienia. Jak chcecie mieć Forda sportowego, to macie go mieć sportowego, wymienczaki. Więc tutaj czuć, że oczywiście wszystkie nierówności są bardzo mocno oczywiście wbijające się także do kabiny i to jest wręcz bardzo wyczuwalne. 19-calowe koła kompletnie tego o niskim profilu nie polepszają i musicie zwrócić uwagę na wszystkiego rodzaju nierówności i wszystkiego rodzaju po prostu ubytki w nawierzchni, bo ja jadę teraz 20 km na godzinę i czuję dosłownie, jakbym jechał bardziej jakimś sprzętem budowlanym niż wygodnym samochodem. Ale ma to także swoją drugą stronę medalu, o której wam powiem. Kurde, jak to jest twarda. Chociaż odrobinka komfortu czasem jest, kiedy przejeżdżacie troszeczkę szybciej. Nie zwalniajcie w tym samochodzie strasznie do zera, bo naprawdę was wytrzęsie. I to już czuć, że to jest STK. Układ kierowniczy bardzo ciasno zestrojony, bardzo precyzyjny oraz, co ważne, także o zmiennej charakterystyce powiązanej także z trybami jazdy. Tryby jazdy oczywiście są. Tryb normalny, w którym Puma postanawiał udowodnić, że jest jakkolwiek normalnym jeszcze samochodem, oraz ten najbardziej sportowy, czyli Sport plus wyłączenie kontroli trakcji w tryb Sport. I wtedy się zaczyna robić zabawa. Układ kierowniczy staje się bardzo precyzyjny. Zawieszenie także nie zmienia się, ale czuć, że jest takie bardzo mocno betonowe i łączy się z tym pięknym układem także kierowniczym. Każda reakcja dosłownie jest
natychmiast wykonywana i to właśnie daje ten niski profil opony, niski środek ciężkości, dobrze zestrojone zawieszenie oraz precyzyjny układ kierowniczy. Ale w końcu Ford był w tym mistrzem i widać, nadal nie chcą oddać swojego tronu, jeśli chodzi właśnie o układ zawieszenia. Jeździ to wręcz fenomenalnie. Każdy ruch po prostu kierownicą daje Wam wybitnie dużą po prostu ilość emocji i frajdy. A także jest oczywiście silnik, który ma sporo także do gadania. No. No właśnie, 3-cylindrowa jednostka w samochodzie sportowym, no to posłuchajcie. No właśnie, to po prostu brzmi oraz co ważne, ma także zaprogramowane to, że nie przebije kolejnego biegu. To czuć, że tu jest ten duch motorsportu i Ford Performance robił tutaj wszystko, żeby ten samochód nadal, pomimo 3-cylindrowego silnika o pojemności kartonu mleka, czyli raptem 1 litra i 3 cylindrów, zdawał tutaj egzamin i zdaje go, uważam, także na 5. Faktycznie 170 koni zamiast 200, zamiast 1,5 litra mamy raptem litrowy silnik, ale szczerze powiedziawszy nie zmienię to zbytnio za dużo, bo nadal ten silnik w formie EcoBoosta jest czymś naprawdę niesamowitym. Bardzo przyjemne oddanie mocy, bardzo także spory moment obrotowy, 258 Nm, połączone to także z skrzynią biegów Power Shift 7. Sam silnik ma naprawdę bardzo przyjemne pokłady mocy i na wyższych partiach obrotowych czuć, że on chce jechać, że on ma czym jechać i ma czym się odepchnąć. Oczywiście dosyć wysoki stopień sprężania, dosyć także turbo doładowanie, dosyć mocne, bo dochodzimy tutaj do prawie 1,8 bara w szczycie po to, żeby także wygenerować te 170 koni. Co prawda jednostka jest trochę wyżyłowana, ale myślę, że jeszcze oczywiście troszeczkę zapasu tunerskiego w tym silniczku jest. Co ważne, to wszystko jest także połączone z tym układem wydechowym, który aktywuje się właśnie w trybie sportowym, dzięki czemu klapka się otwiera, macie lepsze przepływy powietrza, a także i po prostu lepsze brzmienie. Na zewnątrz go słychać, w środku go słychać i co ważne, Ford też nie dodał tutaj żadnego koloryzatora dźwięków z głośników i tutaj duże szapoba. Słyszycie, jak pracuje turbosprężarka, słyszycie także, jak oczywiście pracuje wydech, redukcje biegów także są podbijane przez oczywiście delikatne popsy. Tutaj troszeczkę brakuje tego charakteru, tak jak było w przypadku i20 czy i30N, gdzie po prostu te popsy były bardzo takie agresywne, wręcz po prostu ordynarne. Tutaj jest troszeczkę bardziej stonowanie, ale nadal jest bardzo przyjemnie dla ucha, więc jazda w mieście w większości równa się tym, że włączacie tryb sportowy, bo jednak chcecie posłuchać tego wydechu, który po prostu gra dla Was po prostu jak niesamowita orkiestra. I redukcja. No można tego słuchać po prostu godzinami. I co ważne, jeśli chcecie wyprzedzić, redukcja, szybkie, 2 biegi. I ten samochód niesamowicie wstaje szybko. Co prawda, ten sprint, który jest w tym samochodzie, czyli 7,4 sekundy, to nie jest nie wiadomo jaki sprint. Brakuje mu tego ruszenia spod świateł, takiego naprawdę dynamicznego. Czy jest jakaś procedura startu? No niestety nie. ESP w trybie sportowym. No ale ładnie przepiął. Ale to jest właśnie ten charakter starego hot hatcha, czyli on nie był szybkim sprinterem jak Golf R z 4-napędowego oczywiście systemu, tylko był takim samochodem, który dawał Wam frajdę przy wyższych delikatnie prędkościach i tym, że ma niesamowite zawieszenie, niesamowity układ hamulcowy, czy także właśnie świetnie brzmi. Nie, no jest po prostu melodią dla mnie. Czy słychać tutaj silnik 3-cylindrowy? Tak, słychać. Słychać go na przykład w okolicach 1900-2500 obrotów. Czasem słyszycie taki specyficzny warkot, oczywiście silnika 3-cylindrowego, który łączy się razem także z wydechem i do końca nie wiecie, czy to bardziej brzmi wydech, czy to bardziej jest warkot silnika 3-cylindrowego.
ale nie zmienia to faktu, że widzicie mój banan na twarzy. No właśnie. Na wszystkie oczywiście te elementy także polepsza układ hamulcowy, który daje Wam taką świetną precyzję na przykład w hamowaniu. Kiedy chcecie stanąć, nie ma problemu. Naciskacie hamulec, a ten samochód po prostu staje jak wryty. Ze względu na to, że także są zamontowane tutaj świetne opony. Opony oczywiście od Continentala. Najnowszy model, czyli Continental Contact Sport 7, która ta opona potrafi kleić naprawdę przy niskich temperaturach. Nie potrzebuje aż tak dużego dogrzania jak w przypadku Michelinów, Pilot Sportów 4S czy 5S i to mi się także niesamowicie podoba. Ale po prostu jazda tym samochodem każdego dnia daje Wam niesamowity uśmiech, daje Wam po prostu taką euforię w środku, bo skrzynia biegów, która tutaj jest, to jest oczywiście Power Shift 7. 7-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa, która naprawdę szybko przemienia te biegi, ale także w trybie normalnym jest w stanie sobie naprawdę nisko schodzić do oczywiście już 7 biegu, tak jak w tym przypadku. Jest także jedna pewna mała wada, jeśli chodzi o ten samochód i objawia się właśnie najczęściej w trybie normalnym, wtedy kiedy jeździcie dosyć spokojnie. Czyli pojawia się niestety ten warkot, oczywiście z silnika 3-cylindrowego przy tych 1800 do 2-2,5 tysiąca maksymalnie, ale czasem macie wrażenie, że jedziecie za niskim biegiem, czasem macie wrażenie, że ta skrzynia za bardzo chce jeździć ekonomicznie, nawet jak na samochód oczywiście lekko usportowiony. Da się oczywiście także to ominąć i kiedy wrzucicie sobie tryb sport, ona faktycznie automatycznie podbija sobie ze 300-400 obrotów do góry i wtedy działa już naprawdę sensownie. Ale wadą na przykład jest to, że tryb sportowy skrzyni także tutaj jest. I zobaczcie teraz, momentalnie z 2500 obrotów przeskoczyliśmy na 3600 obrotów, trzymając tak samo nogę na gazie. A kiedy zaczniecie jeździć w trybie sportowym i właśnie ze skrzynią sportową, to skrzynia zaczyna bardzo mocno przeciągać i bardzo po prostu późno zmienia biegi. Ja już bym dawno ten bieg zmienił, a ona dalej go ciągnie. Nie wiem po co. Dlatego moim rozwiązaniem na ten problem jest skrzynia w D i tryb sport. Wtedy jest naprawdę przyjemnie. Dzięki czemu także spalanie wędruje na w miarę sensowne poziomy, chociaż nie można tutaj mówić o świetnej ekonomice, ze względu na to, że Puma trochę pali. Niestety. 7 litrów średniego spalania w trasie to jest tak naprawdę norma, a kiedy chcecie się pobawić tym samochodem, tak jak ja teraz to robiłem, i chcecie pojechać na jakiś track day lub jakkolwiek skorzystać z tego dopisku ST, musicie przygotować sobie w mieście od 8,5 nawet po 10 litrów średniego spalania. Ale nawet w trybie normalnym on i tak już sobie ten wydech delikatnie potrafi popuścić i delikatnie po prostu gdzieś tam przybrzmieć. I to jest przyjemne, że Ford go nie aż tak mocno nie skastrował, jak w przypadku po prostu innych producentów. Jest także system miękkiej hybrydy i tak jak widzicie, silnik może zostać także wygaszony. I co ważne, ta skrzynia także przepina te biegi naprawdę agresywnie. Czuć, że po prostu jest wsadzona do samochodu sportowego, a nie jakiegoś udawańca. No dobra, ale zapomniałem Wam powiedzieć chyba tylko o jednym, czyli o tym ręcznym, który tutaj jest i który uważam, że jest niestety trochę słabym elementem w tym samochodzie. Jeśli macie coś takiego jak hamulec ręczny w samochodzie lekko sportowym, to wiecie, że na wszystkich track dayach czy tam OS-ach lubicie się czasem podciąć. Tutaj niestety zbytnio się nie da podciąć, bo po prostu ten hamulec jest po prostu za słaby. Po prostu jakoś tak brakuje mu po prostu ostrości. Słabo. Nie mogę się nacieszyć tym samochodem. Jest po prostu czymś, czego dawno po prostu już nie ma. Czegoś, z czego producenci już naprawdę rezygnują, czyli z samochodów niskiej klasy, która daje Wam emocje, która jest takim baby hot hatchem, która po prostu ma coś w sobie, a ten samochód coś ma. Co z tego, że nie ma 200 koni, tak jak miał wcześniej? To nawet 170 koni daje Wam niesamowitą przyjemność z jazdy, a to, co ma w zanadrzu, czyli cały ten arsenał, czyli świetne hamulce, świetny układ zawieszenia, angażujący układ kierowniczy, czy także te fotele kubełkowe, sportowe, które są renomowanej marki Recaro, to wszystko łączy się w taką niesamowitą całość. I zaraz mi powiecie, że stałem się pewnie fordziarzem. Nie stałem się fordziarzem, ale umiem na przykład docenić to, że taki samochód jeszcze jest w tak sensownej cenie i który daje tak dużo performance'u, bo w końcu został stworzony przez Ford
Performance. Dawno nie było takiego samochodu, który by dał mi tyle frajdy. Ładne wejście w zakręt, dohamowanie, redukcja, podcinacie się i wchodzicie. Robi niesamowite wrażenie. Jak ten samochód jest? Czuć w nim ducha WRC. Jest po prostu zajebisty. Może być niepraktyczny na co dzień, może być za twardy, może być trochę głośniejszy. Przemilczałbym to. Za to, ile daje po prostu uśmiechu na twarzy kierowcy. Ford Puma ST, jeden z najbardziej ciekawych samochodów, jakie ostatnio faktycznie żeśmy dla Was testowali. To jest samochód, który jest jednym z moich ulubionych aktualnie samochodów. Tak, mówię to nie bez powodu, ze względu na to, że Ford Puma ST ma w sobie tą nutkę charakterystyczną dla starszych hot hatchy. Nie ma może za dużo mocy, ma dosyć mały silnik jednolitrowy, ale szczerze powiedziawszy nieważne. Ważne, że kiedy do niego wsiadacie i zaczynacie nim jeździć, nagle staje się Waszym ulubionym towarzyszem każdego dnia i daje Wam po prostu banana na twarzy. I tak jest właśnie w przypadku Pumy ST. Twarde zawieszenie, horrendalnie wręcz twarde, do tego niesamowite hamulce oraz także świetnie brzmiący wydech. To są dosłownie przepisy, które były kiedyś stosowane w formie hot hatchy i naprawdę świetny układ kierowniczy, którego Ford po prostu wie jak robić już od czasów pierwszego Focusa. I to wszystko dosłownie znajduje się w nowej Pumie ST, która charakterem mi bardzo mocno pasuje. To jest samochód, do którego wlewacie 10 litrów paliwa i macie po prostu niesamowitego banana na twarzy. Cieszy Was każdy możliwy spalony litr paliwa ze względu na to, że po pierwsze macie niesamowite doznania dźwiękowe oraz także macie po prostu bardzo dużą przyjemność z jazdy tym samochodem i jest po prostu takim tradycyjnym, starszego typu, nowoczesnym crossoverem w formie hot hatcha, który ma starą recepturę budowy i to mi się niesamowicie mocno podoba. A podoba mi się także jego cena, ze względu na to, że wersje po faceliftingowe dosyć mocno staniały także w cenniku. Aktualnie Pumę ST jesteście w stanie dorwać już od 148 000 złotych, co uważam, że jest niesamowitą wręcz ceną jak za takiego rodzaju samochód z dosyć dużym bagażnikiem, naprawdę sporym wielkości wnętrzem, świetnymi fotelami oraz całą charakterystyką, jeśli chodzi właśnie o STK. I trochę stałem się chyba fordziarzem, bo szczerze powiedziawszy, to jest jeden z nielicznych samochodów, które ja osobiście kupiłbym chyba dla siebie. Tak właśnie wyglądał tydzień jazdy Pumą ST, która naprawdę bardzo mocno zbliżyła się do mojego serca i szczerze, to naprawdę ciężko będzie mi się z nią rozstać. I tak oto wygląda właśnie Ford Puma ST, jeden z fajniejszych, naprawdę małych hot hatchów, które są dzisiaj dostępne i jeden z nielicznych samochodów, który daje Wam aż tak duży uśmiech na twarzy każdego dosłownie dnia. Ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie proszę dołączyć do subskrybentów kanału Motookiem, bo to dzięki Wam oczywiście się rozwijamy, a także jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad w formie komentarza, czy także łapki w górę, oczywiście Ford także będzie wiedział, że warto nam dać samochody i warto także je przetestować na Motookiem, więc co? Nie zapomnijcie także zostawić komentarza, jaki następny Ford ma się pojawić na naszym kanale, a ja z Wami się także już żegnam. Dwa inne także filmy aktualnie na ekranie Wam się wyświetlają. Do zobaczenia także w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć, hej!